Dzień dobry Państwu, to ja, Wasz wysłannik z Europy do Tanzanii. Melduję się Wam ponownie w materiale z cyklu opowieści dziwnej treści z Afryki. A te dziwne treści są właśnie takie, jakie są. Spróbujemy dzisiaj wejść na dość głębokie wody, a mianowicie będę chciał Wam przedstawić, jak wygląda tutaj w Afryce wyposażenie Waszego domu. Pozornie taka sytuacja może być dla Was śmieszna, ale realistycznie to wygląda naprawdę inaczej niż w Europie. Dlaczego tak jest? W Europie jesteśmy przyzwyczajeni, że jak chcemy kupić meble, to jedziemy do jakiegoś tam sklepu, do jakiejś tam sieci, wybieramy sobie meble, płacimy za nie i te meble są najczęściej nam przywożone jeszcze do domu, a nawet jak ktoś ma takie życzenie, są poskładane i przygotowane do użytkowania. No tutaj ta sytuacja wygląda absolutnie inaczej. Starałem się przemyśleć, jak mam to dla Was przygotować, żeby to nie było za długie. Niestety będzie znowu za długie, ale nie mam innego wyjścia, bo jeśli chcę Wam to pokazać realnie, to musi to też wziąć tą masę czasu. Bo to jest tak wszystko diametralnie inne, że nie da się tego po prostu porównać. Spróbuję się streszczać. Po pierwsze, muszę to wszystko podzielić chyba na 3 części, bo mamy tutaj do czynienia z 3 różnymi kategoriami życia, do których można przyporządkować na przykład tylko meble. A mianowicie, mamy jakby 3 grupy ludzi. Ludzi, którzy są relatywnie normalni, czyli niezbyt zamożni, kupują pewną grupę mebli. Będę Wam chciał te wszystkie meble oczywiście pokazać, żeby potwierdzić te moje słowa. Drugą grupą są ludzie, którzy kupują trochę lepsze meble, ale są to meble ręcznie wykonywane, nie w jakichś fabrykach mebli, nie w jakimś tam większych manufakturach, ale jakby w takich małych budach, które stoją przy samej ulicy. To jest ta druga grupa. I jest też trzecia grupa ludzi, którzy są majętni, którzy mają dużo pieniędzy i oni kupują takie meble, na przykład w Milimani City i tam też pojadę, tam też sfilmuję, choć nie jest to takie proste. Muszę do tego mieć specjalną kamerę, która jest schowana, ponieważ nie wszyscy ludzie lubią być filmowani i z tym jest też czasami kłopot. Ale obiecuję Wam, że te meble będę Wam chciał też pokazać. Są to piękne meble, najwyższej klasy meble, ze skóry, ze świetnego drewna, ale ceny są ich naprawdę zawrotne. To są meble na miliony. Dzisiaj w tym materiale poruszę tą środkową część, takich mniej więcej ludzi jak my, którzy mogą sobie pozwolić na taką średnią klasę, ten middle class, jak to się nazywa, w zakupie mebli. I my takie meble do siebie częściowo kupiliśmy, a częściowo te meble musiałem też zrobić sam, bo nie miałem innej możliwości. I tutaj przychodzi następny problem. Jeśli chcesz meble robić sam, jesteś bardzo ograniczony z materiałami do produkcji takich mebli. A mianowicie w tym kraju podstawowym materiałem do montażu mebli są gwoździe. Nie jakieś tam śruby, tylko gwoździe. Nie jakieś tam specjalne, przystosowane do montażu małe części, jakie znacie, ale po prostu gwoździe. I te gwoździe są często długości 5-6 cm i są po prostu wbijane. I potem te meble są krzywe, są niedoszlifowane, są niewygładzone, wyglądają tak, jak wyglądają. Ja sam zbudowałem dla naszego domu całą taką dużą szafę na buty. Pokażę Wam to też, jak to wygląda. Zbudowałem szafę do łazienki, na ręczniki i tak dalej, bo to wszystko było tak naprawdę niemożliwe do zrealizowania. Kosztowało mnie to masę pracy, ponieważ żeby to wszystko robić samemu, potrzebujesz porządnych narzędzi, a takich narzędzi tutaj brak. Wyobraźcie sobie, że meble tutaj budowane są przy pomocy ręcznej piły do drewna,
śrubokręta, młotka, a do wyszlifowania tego służy papier ścierny. Ja nawet nie widziałem nigdzie tutaj takich przystosowanych do tego specjalnie zdzieraków do drewna, żeby to wygładzić i porządnie wykończyć te kanty w meblach. Widziałem natomiast pracę heblem. Nie wiem, czy w Europie jeszcze ktoś pracuje heblem przy produkcji mebli, ale może dla jakichś artystycznych, naprawdę drogich mebli jest to możliwe. Tutaj jest to używane jako podstawowe narzędzie pracy, więc już musicie sobie to wyobrazić, ten cały zbiór tych tak zwanych narzędzi. I teraz wyobraźcie sobie, jak przy pomocy tak prymitywnych narzędzi, tak ograniczonych ilości tych narzędzi można osiągnąć dobrą jakość mebli. No myślę, że nie można i taka jest prawda. Zaraz Wam pokażę dużo takich mebli, które są tutaj robione tak naprawdę przy głównej ulicy, na boku tej ulicy. To są meble, które z pozoru wyglądają ładnie, ale jeśli się im przyjrzycie z bliska i zobaczycie, że tam nie ma nigdzie zachowanego praktycznie kąta 90 stopni przy łączeniu poszczególnych płyt meblowych albo półek, które są w środku, no taka jest ta jakość. I jeśli zadasz to pytanie, dlaczego tak jest, ci ludzie będą na ciebie patrzeć jeszcze i stwierdzą, że ty głupi jesteś. O co tobie w ogóle się rozchodzi? Ty się ciesz, że masz szafę, a nie dyskutuj, że ta szafa jest krzywa. No taka jest, ludzie, prawda i z nią trzeba żyć i ją trzeba zaakceptować, jeśli chce się tutaj istnieć. Po pierwsze, to sobie muszę zapalić jak zwykle papierosa, bo jak mam papierosa, to mi się lepiej gada. Nie wiem, ale tak jest i tak będzie i tak zostanie. A teraz Wam opowiem, bo to też jest ważne, o cenach takich mebli. To wyobraźcie sobie na początku, że jeżeli tutaj, w tym kraju, jakieś tam przyzwoite, przeciętne wynagrodzenie wynosi około 300 000 szylingów miesięcznie, a już dobre około 500 000 szylingów miesięcznie, to teraz sobie wyobraźcie, że jedna szafa kosztuje od 300 000 do 700 000. Normalne łóżko kosztuje od 150 000 do 400 albo 500 000. Więc wyobraźcie sobie, że naprawdę przeciętnym ludziom kupić takie wyposażenie jest naprawdę ciężko, a dla wielu jest to naprawdę niewykonalne. Dlatego zapraszam teraz do pooglądania dużego wyboru mebli, jakie można kupić w Tanzanii dla tak przeciętnych ludzi jak my. Miłej zabawy, miłego oglądania. O, tu taki przykładowy sklep to jest też nie to taki rzemieślniczy werkstatt chyba. Się produkują jakieś tam meble i chcę Wam pokazać kilka tych egzemplarzy mebli. To jest wszystko ręczna robota. Wszystko malowane normalnym farbą olejną. No, tak jak kiedyś, albo tutaj, to nie wiem czym jest malowane. Wygląda to ładnie, ale to jest wszystko tutaj naprawdę drogie. Będziemy się teraz chcieli dowiedzieć, jakie są ceny. Tu taka komoda. Tak wygląda. Czarna szafa. Dość ładne rzeczy. Już jakoś tam przyzwoicie wykonane. Ale też kosztują. To jest tutaj robione. Nice. Też bardzo ładna komoda. O, to już nie można mówić. I też pod szafę. To takie przykłady mebli. Zobaczcie z kolei meble ratanowe. Te są już naprawdę też ładne. Elegancko wykonane. Ale są też już elegancko drogie. Za taki zestaw jak ten trzeba już zapłacić na pewno jakieś 600-700 tysięcy szyling. Na pewno takie ceny mniej więcej są, bo takie kiedyś pytaliśmy. O, to taki jest więcej. To już jest ładne wykonanie, ale jak mówiłem,
za to wykonanie trzeba płacić. I moje pytanie brzmi, kto z miejscowych, normalnych ludzi ma za to zapłacić? Takie jeszcze w takiej formie. To jest też bardzo miłe. Taka grupa też, stołeczki. Drewno pomieszane z ratanem. Też ładne i na pewno nie tanie. O, jeśli ktoś chce, tam huśtaweczka może też być ładna. Jeszcze taka inna. Takie mebelki są też ratanowe. O, tu takie ładne łyżeczka. Wszystko z drewna, ale bardzo drogie. Takie łóżko 600 tysięcy. I takie jeszcze na przykład. A oni chcą już tutaj za to pieniądze w sumie niewyobrażalne, no ale tak sobie życzą, takie mają marzenia. No, a tu jak to jest takie bardziej fantazyjne łóżka, to proszę bardzo, z metalu i ze sztucznej skóry, ale nie polecam tych łóżek, bo one są zrobione i po prostu stoją na zewnątrz, pada deszcz i po jakimś czasie to wszystko rdzewieje. Oni to trochę lakierują, jak jest zardzewiałe, ale potem jak to już macie w domu, to wam to też zardzewieje, no chyba, że będziecie chcieli sami to lakierować. A tutaj taki specjalny egzemplarz, łóżko dla zakochanych, tak, z takim wielkim sercem za 350 tysięcy szylingów. Ładne, jak się komuś podoba, może sobie takie kupić. No, następne mebelki, tutaj taka sofa, większa, mniejsza, jakby ktoś chciał, pewnie za jakieś 500 tysięcy szylingów. A też się dowiem, ile to kosztuje. Tutaj coś takiego. To chyba toaletka nazywa, czy jakoś tak, chyba tak. Tam jakaś też jedna szafa. No, wszystko jak zwykle ręczna robota, ręcznie malowane. I dlatego kosztuje dużo pieniędzy, bo zajmuje im to bardzo dużo czasu. Tu następne. A tutaj jest, to jest mebel do kuchni chyba, to tak. Tu się wstawia taki palnik gazowy, pod spodem jest butla z gazem i to mebel kuchenny. Tak to wygląda. No i takie jeszcze te też do sypialni. I jeszcze jedna sofa, taka sobie brązowa w afrykańskim stylu. I o, i taka mini komoda. Bo często mam takie małe mieszkanka i dlatego jest taka mini komoda, gdzie tu stoi ten telewizor, no i coś tam jest. Widzicie, taka jest jakość tego wykonania. Tak to wygląda. Dla Was zapewne nieznane, pewnie nieakceptowalne. Tu możecie też zobaczyć, jak to jest nierówne, no ale no taki tutaj jest świat. Jeśli chcecie kupić naprawdę lepszej jakości meble, to trzeba jechać gdzie indziej, to trzeba jechać do może Millimani City, a tam Wam też pokażę, jakie tam meble są i ile kosztują. A to jest taki, jaki jest tutaj. O, a tutaj jeszcze jeden taki sklepik, naprawdę bardzo ładna sofa. Ta już jest ładna, jest naturalnie brudna, bo to wszystko stoi na zewnątrz, jest zakurzone, ale wygląda ładnie. Tam jeśli ktoś chce taką czerwoną sofę, to też sobie może kupić. Będę chciał się dowiedzieć, ile to kosztuje, ale taka sofa na pewno kosztuje około 1 miliona szylingów. Bo tak podobnie za naszą płaciliśmy. O, i jeszcze kilka ładnych mebelków. Tutaj komoda taka mała, ale to wszystko jest drogie. Za taką komodę chcą już około 250 tysięcy. Za coś takiego też podobna cena. Ta mniejsza czarna szafa kosztuje też 250 tysięcy, ta większa kosztuje już 400 tysięcy. Nie jest to brzydko, też ta mała komoda, jakiś telewizor, też nie brzydka, ale wszystko jest
naprawdę nie tanie. Na pewno nie jest to warte tych pieniędzy za sprawą jakości, bo to wszystko jest nierówne. Może jak się komuś podobają takie rzeczy, to będzie chciał sobie to kupić, no ale chcę Wam to na pewno pokazać. Znowu jeszcze kilka innych, ale podobnych modeli. Jest tego cała masa. Tu jest cała ulica praktycznie z meblami. Tyle, że tak naprawdę te meble są osiągalne tylko dla tych ludzi, którzy mają trochę więcej pieniędzy. Ale można też wybrać coś ładnego. Jak się chce pieniążki wydać, to można sobie też ładnie urządzić domek z takimi typowymi afrykańskimi mebelkami. No więc proszę Państwa, pooglądaliście sobie trochę tych wszystkich mebli, które są tutaj produkowane i możecie sobie też wyrobić zdanie na temat tych mebli, jak one wyglądają. Troszkę możecie się zorientować na temat tych cen, jakie są. Ceny są po prostu drogie dla normalnych ludzi, takich szarych mieszkańców jak my. Te ceny są naprawdę drogie. W porównaniu do Europy, gdzie można tam za jakąś niewielką część miesięcznej wypłaty kupić sobie porządne łóżko i porządny materac, naprawdę może nie luksusowe, ale w miarę porządne, to można mieć. Tutaj jest to nie takie łatwe do zrealizowania. Pomyślałem sobie jeszcze, że mam Wam tak dużo do powiedzenia, tyle rzeczy jeszcze chciałem Wam przy tej okazji dzisiaj przedstawić, że po prostu zrobię małą przerwę, zrobimy z tego taką część pierwszą, a potem przejdziemy do części drugiej, bo jak ja to widzę, to będzie znowu za długie i pewnie zbyt nudne. Więc przerwa, do usłyszenia, do zobaczenia w następnej części tego samego odcinka.